Dzień dobry. Geoinżynieria. No, geoinżynieria czy inżynieria klimatyczna to temat rzeka czy temat morze, a w najkrótszym takim wydaniu można powiedzieć, że to są umyślne ludzkie ingerencje w systemy klimatu ziemskiego czy również pogody. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Maciej Kociałkowski. Mówię do Państwa z Sopotu na molo, bodajże największym w Europie. Piękny dzień, jak na październik. Pogoda naprawdę przepiękna. Dlaczego dzisiaj tu jesteśmy? No, ponownie staramy się jakby podnieść świadomość społeczną na temat tych szalenie ważnych i niebezpiecznych interwencji w ziemski klimat. Poziom świadomości, który niestety jest ciągle zbyt niski, a nawet można powiedzieć w pewnych kręgach nieistniejący w ogóle. A dlaczego jest to takie ważne? Te programy geoinżynierii i inżynierii klimatycznej, czy również też znane pod egidą zarządzania promieniowaniem słonecznym, z angielskiego Solar Radiation Management, są cytowane przez środowiska naukowe i przez wiele uniwersytetów i agencji rządowych jako nasz ostatnią deskę ratunku, można powiedzieć, na złagodzenie skutków globalnego ocieplenia, czy też zmiany klimatu. Natomiast są cytowane tylko jako propozycja, tak jak już powiedziałem, ostatnia deska ratunku. Natomiast analiza wszelkich danych, jakie istnieją, informacji, jakie są dostępne, wskazuje na to, że te programy już są od kilkudziesięciu lat wdrożone w życie i z katastrofalnymi, absolutnie katastrofalnymi konsekwencjami, nie tylko dla planety, ale również dla naszego życia i zdrowia. Główną metodą tych programów, rozprowadzaniem ich jest opryski aerozolowe z tyłu samolotów odrzutowych, zarówno wojskowych cystern, jak i również wielu pasażerskich liniowców. Teraz zadajmy sobie tutaj pytanie, cokolwiek jest, że tak powiem, wpuszczone w atmosferę, no to co idzie do góry, musi spaść na dół, w związku z czym to wszystko osiada na naszej glebie, rzekach, jeziorach, wodzie, no i co? No i wszystko w końcu, że tak powiem, ląduje na naszym stole i na naszym, że tak powiem, posiłku czy obiedzie. No, jedynym sposobem, w jaki te cząsteczki mogą być, że tak powiem, odfiltrowane z powietrza, są nasze płuca. Są nasze płuca i płuca wszystkich innych żyjących organizmów, zwierząt, owadów. Czyli teraz zadajmy sobie pytanie, co się dzieje z tymi materiałami? Akumulują się w nas, tak? Czyli nie są to, powiedzmy, substancje, które koniecznie są toksyczne w sposób natychmiastowy, natomiast akumulują się w naszym organizmie i głównie metale ciężkie, które są opryskiwane, głównie aluminium, i niestety prędzej czy później będą miały negatywne konsekwencje dla każdego z nas. Niezależnie od tego, jak kto ma silny organizm, to jest tylko kwestią czasu, kiedy takie sprawy zdrowotne na tym wyjdą. Ale to jest tylko jedna z kwestii, natomiast kwestie, katastrofalne skutki dla naszej planety i środowiska są oddzielnym jakby tematem. Także tak jak już powiedziałem, te programy kompletnie deregulują system, cały cykl hydrologiczny, czyli zakłócają cykl hydrologiczny, zakłócają opady deszczu, powodują wzmożoną suszę, w innych rejonach powodują znowu wzmożone powodzie. Słyszeli zapewne Państwo o katastrofalnych pożarach na niespotykaną skalę, na przykład w północnej Kalifornii tego lata, jak również i w wielu innych regionach świata. Głównym tutaj rdzennym komponentem, który powoduje, że pożary są możliwe na taką skalę, jest właśnie inżynieria klimatyczna. Te wszystkie metaliczne cząsteczki są jakby akceleratorami ognia, w związku z czym lasy pokryte takim metalicznym pyłem, metalicznym kurzem opryskiwanym z samolotu, jak raz już podłapią ogień, to palą się o wiele bardziej intensywnie, co potwierdzają raporty wielu strażaków i wielu służb ratowniczych, które uczestniczą w gaszeniu tych pożarów. Także to jest tylko jeden ze skutków. Następnym jest bardzo negatywny wpływ tych programów na dziurę ozonową albo na naszą warstwę ozonową. Badania naukowe potwierdzające negatywny wpływ cząsteczek metalicznych
w górnych warstwach atmosfery na warstwę ozonową są no, niekwestionowane. Także jeszcze raz, no, to jest jeden z wielu aspektów. A tutaj warto też wspomnieć, my jesteśmy, no, gro z nas jest nauczona, żeby, że tak powiem, jeżeli chodzi o jakieś, no powiedzmy, miarodajne informacje na ten temat, żeby patrzeć ku, powiedzmy, tak zwanym ekspertom w danej dziedzinie, czyli na przykład naukowcom, środowisku akademickiemu w danej dziedzinie, na przykład specjalistom klimatycznym. No i niestety tutaj spotka nas wielki zawód, bo te środowiska albo milczą na ten temat, albo nawet kompletnie dementują i negują, że te programy w ogóle istnieją. W związku z tym no, są tu tylko dwie możliwości. Albo nie są de facto ekspertami, są tak kompletnie niefachowi w swojej profesji, że naprawdę nie wiedzą, że to się dzieje, co jest raczej mało prawdopodobne, albo po prostu, no, mówiąc prosto, kłamią. A sami Państwo możecie tutaj zadecydować, ale jeżeli chcemy, aby te programy zostały zaprzestane, a to jest naszym celem, zarówno naszym, jak i strony, którą tutaj promujemy, to zależy to od nas. Niestety jest to bardzo widoczne, że ci, którzy, że tak powiem, są opłacani przez rządy, przez uniwersytety za to, aby nas informować o tych zagrożeniach, niestety nas kompletnie w tym zadaniu zawiedli. Nie tylko to, ale jeszcze nas dodatkowo do tego okłamują. Także chciałem tu zaprezentować, dzisiaj rozdajemy, tutaj to jest ulotka na temat geoinżynierii, która zawiera podstawowe informacje. Ona jest przetłumaczona na język polski z racji, że jesteśmy tutaj w Polsce. A na stronie internetowej geoengineeringwatch.org ta ulotka, czy plik taki no, do wydruku gotowy jest dostępny w 3 językach: angielsku, hiszpańsku i po polsku. Również chciałem powiedzieć dla tych z Państwa, którzy nie operują językiem angielskim na tyle biegle, by móc czytać i po prostu zrozumieć te informacje. Jest sekcja na tej stronie, jeżeli wejdziemy na stronę geoengineeringwatch.org, jest sekcja Resources i następnie Other Language Translations i tam jest kilkadziesiąt krótkich filmów, które są przetłumaczone na język polski, które w bardzo przystępny sposób wyjaśniają podstawowe informacje na temat tego bardzo groźnego zjawiska i jego katastrofalnych skutków dla nas i dla naszej planety. Również kanał YouTube zatytułowany Hold Climate Engineering również posiada te same informacje. Także zachęcam do lektury i mój apel tutaj do wszystkich, nie tylko moich rodaków, ale również wszystkich. Ten film będzie miał napisy po angielsku i także no, będzie bardziej szerzej dostępny. Pomóżcie nam Państwo po prostu rozpropagować uświadomienie społeczne na ten temat. Wiele osób ciągle myśli, że to są jakieś albo żarty, że teorie spiskowe, ale to niestety bliższa analiza faktów dostępnych, informacji dostępnych, no jednak nie potwierdza tego. Jest to absolutna realność. Te programy, że tak powiem, odbywają się, można powiedzieć, pełną parą z wiecznie nasilającym się z wiecznie nasilającą się siłą, że tak powiem, od końca jakby II wojny światowej. Także no, nie jest to żadne domniemania, jest to po prostu nasza realna rzeczywistość. Chciałem tu jeszcze natomiast wspomnieć, że żadna dyskusja na temat globalnego ocieplenia czy zmiany klimatu nie może być uważana za dyskusję ważną, jeżeli ominiemy ten faktor właśnie geoinżynierii czy inżynierii klimatycznej. Ona musi być częścią tej dyskusji, inaczej ta dyskusja po prostu nie jest nie jest po prostu ważna. Również jeżeli omawiamy inżynierię klimatyczną, powinno być zawsze wspomnienie na temat sztucznej nukleizacji lodu, zjawiska, które powoduje, że możemy, że tak powiem, zamienić to, co normalnie by spadło w postaci deszczu, w śnieg czy grad i po prostu stworzyć jakby sztucznie wywołać, można powiedzieć, burzę śnieżną, czy po prostu obniżyć temperaturę na powierzchni Ziemi, a biorąc pod uwagę, jakie środki są dostępne na skalę światową, a to można to czynić na obszarach rejonu kraju całego lub nawet sporej części kontynentu.
Także jeszcze raz, pomóżcie nam Państwo, promujemy tutaj stronę geoengineeringwatch.org, zapoznajcie się Państwo z informacjami na tej stronie, a z Sopotu mówił Maciej Kociałkowski, dziękuję za uwagę. Suzy, może can you maybe just show a little panorama of the view with the camera? I'm gonna sign off. Does it go all the way around? Yeah, go around, go the same direction over there to the cliff, and then, once you get full 360, we can maybe sign off. Okay. All right. Sign off.